Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak wyrównywałem ściany w łazience przy pomocy zaprawy ZW330 od Atlasa. Od razu na samym początku mówię, że tynkowanie to jest bardzo trudna sprawa. Jeżeli nie robiliście tego nigdy, no to najlepiej zostawić to tynkarzowi, który zna się na robocie. Co u mnie poszło nie tak, zobaczycie pod koniec filmu. Nie użyłem tutaj zwykłego tynku cementowo-wapiennego, ani też tynku cementowego, który lepiej by się sprawdził właśnie w takim pomieszczeniu mokrym jak łazienka, ponieważ te tynki skną bardzo długo. Przyjęło się, że między 7 a 14 dni na 1 cm grubości tynku. Czyli tu w moim przypadku w niektórych miejscach było 3 cm tynku, dlatego musiałbym czekać na wyschnięcie między 21 a 42 dni. Stosując zaprawę ZW330 można skrócić ten czas. Ja zacząłem układać płytki po 2 tygodniach od nałożenia tynku. Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy trzeba przygotować powierzchnię. W moim przypadku no to skułem wszystkie płytki. Płytki były na wysokość 1,40 m. Po zerwaniu płytek widoczny był mur. Nad płytkami był tynk. Sprawdziłem ten tynk, był on nośny, dlatego wykułem tylko takie rowki pod listwy tynkarskie, żeby mieć większą swobodę w ustawianiu tych listw. Gdybym teraz robił to od nowa, no to skułbym wszystko, ponieważ nie ma sensu zostawiać tak małej ilości tynku w małym pomieszczeniu, ponieważ do końca nie wiemy, jak ten tynk się zachowa podczas schnięcia. Kiedyś dostałem informację od starego tynkarza, który mówi, że jeżeli narzucimy mocniejszy tynk niż ten, który jest na ścianie, czyli mamy sytuację mur, stary tynk, który wydawał się nośny, i narzucimy na ten stary tynk nowy tynk, który jest mocniejszy, i może się okazać, że całość nam spadnie. Dlatego teraz, gdybym tynkował, no to zrzuciłbym cały tynk. W pomieszczeniu tym będą układane płytki, dlatego bardzo ważne jest, żeby zachować wszędzie piony, poziomy i kąty 90 stopni. Jeżeli tego nie zrobimy, no to może się okazać, że podczas układania płytek będą w narożnikach wychodziły kliny, a jeżeli będziemy chcieli wyrównać klejem, no to klej jest znacznie droższy niż taka zaprawa tynkarska. Dlatego najlepiej jest wyrównać ściany podczas tynkowania. Do ustawiania listw tynkarskich użyłem lasera 360. Zacząłem układać te listwy tynkarskie od najdalszej części od lasera. Gdybym zaczął od tej części najbliżej lasera, no to ta pierwsza listwa mogłaby zasłonić promień lasera i nie byłbym w stanie ustawić następnych listw tynkarskich. Oprócz lasera wykorzystuję też długą poziomicę. Chodzi o to, żeby te listwy wszystkie zamontować na jednej pionowej płaszczyźnie. Po tych listwach będziemy potem zaciągać tynk, tak żeby był równy. I teraz pytanie do Was, na jakim materiale Wy mocujecie te listwy? Na samym początku próbowałem mocować to na zwykłym gipsie budowlanym i powiem Wam szczerze, ten gips budowlany zbyt szybko wysycha i nie byłem w stanie ustawić tej listwy dokładnie. Po zamocowaniu 3 listw na tym właśnie gipsie budowlanym stwierdziłem, że on za szybko wysycha. Został mi klej do płyt kartonowo-gipsowych i resztę listew osadziłem właśnie na tym kleju do karton gipsu. Napiszcie w komentarzu, jaka zaprawa byłaby najlepsza do mocowania właśnie takich listew. Jeżeli chodzi o ten środek, który ja zastosowałem, no to trzeba odczekać przynajmniej dobę, zanim to wszystko zwiąże. Istnieje też ryzyko tego, że przy schnięciu te listwy będą się przesuwać i ściana nie będzie idealna. Do każdej zaprawy, jakiej będziecie używać do tynkowania, musicie dokładnie przeczytać, jak przygotować powierzchnię przed nałożeniem warstwy tynku. Na powierzchniach, gdzie trzeba koniecznie zwiększyć przyczepność podłoża, trzeba wykonać warstwę kontaktową. W moim przypadku nie obawiałem się słabej przyczepności, tylko tego, że ta zaprawa będzie zbyt szybko wysychać. I tutaj od razu mówię, czytajcie karty techniczne każdego produktu, jaki używacie, i zastosujcie się do jego wytycznych. Ja zrobiłem po swojemu, zamiast
skrapiać wodą ścianę przed tynkowaniem, postanowiłem zagruntować ściany, co zmniejszy mi wsiąkanie tej wody z tynku do ściany. Mieszałem sobie tą zaprawę w 30-litrowym pojemniku gumowym. Do mieszania używałem mieszadła elektrycznego i przestrzegałem odpowiedniej ilości wody na jeden worek. Po przygotowaniu zaprawy została ona narzucona w cienkich warstwach. Mi udało się między centymetr a 1,5 centymetra. Jeżeli narzucimy więcej, no to ciężar tej zaprawy doprowadzi do oderwania jej od ściany i ona spadnie na ziemię. Puszki elektryczne zabezpieczyłem w ten sposób, że wszystkie przewody zwinąłem i wstawiłem do puszek. Tak jak widzicie, są to puszki głębokie. Podczas tynkowania bardzo dużo tej zaprawy by wpadło do środka tej puszki, dlatego zabezpieczyłem ją taśmą. Głębokość montażu takiej puszki ustawiłem tak, że po przyklejeniu płytek ta puszka maksymalnie będzie głębiej niż krawędź zewnętrzna płytki 3 mm. Dlatego ta puszka wystaje poza płaszczyznę tynkowania i będzie przeszkadzać podczas wyrównywania ściany. Oczka przyłączeniowe do zimnej i ciepłej wody, baterie podtynkowe mają powkręcane specjalne zaślepki, które ułatwiają tynkowanie. Czyli nie boimy się, że coś zatynkujemy i jest odpowiednia ilość miejsca do wkręcenia potem armatury. Okna i drzwi trzeba dobrze zabezpieczyć folią, tak żeby nie zabrudziły się podczas tynkowania. W moim przypadku to był remont, czyli okna i drzwi miałem zamontowane, ale najlepiej jest tynkować bez okien i bez drzwi. Niektórzy producenci nie udzielą Wam gwarancji, jeśli okna były zamontowane przed tynkowaniem. Przed tynkowaniem dobrze wyczyściłem podłogę, tak żeby była możliwość zebrania tego, co spadnie ze ściany i ponownego wymieszania z nową porcją tynku. Jeżeli podłoga byłaby brudna, no to lepiej nie używać ponownie zaprawy, która spadła na brudną podłogę. Po nałożeniu pierwszej warstwy odczekałem zgodnie z instrukcją i nałożyłem drugą warstwę. Drugą warstwę nałożyłem troszkę powyżej płaszczyzny ściany, która ma powstać. Nadmiar zebrałem listwą tynkarską. Gdyby na tą ścianę nie szły płytki, no to postanowiłbym wyrwać te listwy prowadzące tynkarskie, a szczelina, która powstała po wyciągnięciu tych listw, uzupełniłbym zaprawą. Pod płytki tynk został zatarty na ostro, tak żeby zwiększyć przyczepność kleju do płytek. Teoretycznie według tabeli przy warstwie powyżej 20 mm można układać płytki już po 48 godzinach. Ja chciałem ograniczyć spękanie i co jakiś czas skrapiałem cały tynk wodą, tak żeby powoli to wszystko skło. Pomimo tego ściana spękała i muszę tutaj powiedzieć, że dość poważnie to wyglądało, dlatego nawierciłem otwory naokoło i próbowałem skuć ten tynk w miejscu, gdzie wydawało mi się, że jest najbardziej spękany. Przy próbie odkucia kawałku tynku bardzo ciężko to odkuwanie szło, tynk mocno się trzymał ściany, dlatego postanowiłem, że pomimo spękania tynk jest nośny i nadaje się pod ułożenie płytek. Napiszcie w komentarzu, co mogło być przyczyną tego, że ten tynk tak mocno spękał, czy było to, że nie użyłem warstwy kontaktowej, czy może zbyt szybko ten tynk wysychał. Jeżeli chodzi o tego typu pracę, no to powiem Wam szczerze, że teraz najprawdopodobniej wynająłbym doświadczonego tynkarza, który by wykonał tynki tak, żeby one nie spękały. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!